Nazywam się Magdalena Królikiewicz, jestem kustoszem malarstwa w Zamku Królewskim w Warszawie, też kuratorem wystawy 11 Crème de la Crème zamkowych nabytków malarstwo i znajduję się na ekspozycji tej wystawy. Dzisiaj poprowadzę dla Państwa wykład dotyczący jednego z prezentowanych tutaj obiektów, mianowicie obrazu zatytułowanego Kogut i kury z kurczętami i gołębiami pędzla Melchiora de Hondecoetera, pozyskanego do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie w 2020 roku. O wyjątkowości tego dzieła stanowi nie tylko pasjonująca twórczość i warsztat tego artysty, lecz dla polskiej publiczności jest to przede wszystkim jego historia pochodzenia. Dzieło to należało bowiem do zbiorów króla Stanisława Augusta, o czym poświadcza namalowany czerwoną farbą na licu w dolnym lewym rogu numer tożsamy z numerem w inwentarzu królewskiej kolekcji. Stanisław August był szczególnie znany ze swojej predylekcji względem sztuki niderlandzkiej, stanowiącej w jego zbiorach najliczniej reprezentowaną szkołę malarstwa dawnego. W swojej kolekcji posiadał przynajmniej 3 obrazy autorstwa Hondecoetera. 2 z nich należą do Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie i są eksponowane tak jak w czasach stanisławowskich na parterze w Pałacu na Wyspie, w gabinecie przy sali Salomona. Pomimo różnych perturbacji związanych głównie z wydarzeniami obu wojen światowych, XIX i XX-wieczna historia obu dzieł jest znana. Większość tego czasu znajdowały się one w Łazienkowskim Pałacu. O wiele mniej wiadomo na temat losów trzeciego, zamkowego dzieła Hondecoetera ze zbiorów królewskich. Nie są znane okoliczności pozyskania tego obrazu do kolekcji Stanisława Augusta, ani dokładne miejsce eksponowania. Wiemy, iż trafił do zbiorów monarchy przed 1792 rokiem. Dzieło wpisano do ikonograficznego katalogu kolekcji, datowanego na 1784 rok, lecz prowadzonego i uzupełnianego do 1792 roku. Zamkowe płótno Hondecoetera wpisano tam jako Melchior Hondecoeter pod numerem 1737 w rozdziale zatytułowanym Zwierzęta, z opisem w języku francuskim brzmiącym kogut, kura, kurczęta i gołębie. Z podaniem wymiarów w calach 38 na 44 cale. Obraz widnieje również w tzw. brulionie katalogu generalnego z lat 1793-1795, w którym jest zapis nazwiska i numer 1737 wraz z wyżej podanym opisem. Dane te są jednak przekreślone, zaś dodano przy nich dopisek sprzedane panu Watsonowi. W katalogu Galerii Stanisława Augusta z 1793 roku, co ciekawe, numer 1737 jest całkowicie pominięty. Po numerze 1736 następuje numer 1738. W katalogu z 1795 roku pod numerem 1737 wpisano już zupełnie inny obraz, opisany jako krajobraz z kościołem. Z wymienionych zapisków inwentarzowych można zatem wnioskować, iż około 1793 roku obraz Hondecoetera został sprzedany niejakiemu Watsonowi. Najpewniej chodzi o Johna Roberta Watsona herbu Priestfeld, królewskiego sekretarza. Jak ustalił Andrzej Ryszkiewicz, od córki Watsona dzieło przeszło później na własność Ksawerego Branickiego. Oficer wojskowy, działacz narodowy i polityczny, kolekcjoner, mecenas polskiej emigracji, finansista, publicysta, wybitna postać wielkiej emigracji we Francji, udzielający silnego wsparcia materialnego i organizacyjnego dla powstania styczniowego w 1763 roku. Był również pierwszym właścicielem zamku Montresor we Francji. Tam obraz Hondecoetera pozostawał w posiadaniu rodziny Rejów aż do 2020 roku, kiedy został zakupiony do zbiorów zamku. W 2021 roku dzieło eksponowano na zamku w ramach wystawy Świat Rembrandta – Artyści, mieszczanie, odkrywcy, ukazującej kontekst historyczno-kulturowy XVII-wiecznych Niderlandów, w których tworzył Rembrandt van Rijn. Stan zachowania obrazu wymagał jednak przeprowadzenia konserwacji, która odbyła się jeszcze w tym samym roku.
Wykonane wówczas oczyszczenie lica obrazu, usunięcie brudu i pożółkłego ciemnego werniksu przywróciło dziełu walory estetyczne i uwydatniło jego niuanse malarskie i kompozycyjne, co dobrze widać na prezentowanym tutaj porównaniu zdjęć obu obrazu przed i po konserwacji. Polska proweniencja i szczególnie wysokie walory estetyczne dzieła Melchiora de Hundekutera nie są jedynymi aspektami, dla których warto przyjrzeć się temu obrazowi. Zasługuje on na szerszy komentarz ze względu na bardzo ciekawą twórczość i sposób pracy fascynującego specjalisty ptasich przedstawień, jakim był Melchior de Hundekuter, który swego czasu zyskał przydomek Rafaela wśród malarzy ptaków. Jego niezwykle dekoracyjne obrazy z ptakami świetnie wpisywały się w gusta i zapotrzebowania epoki, zapewniając malarzowi sławę i uznanie aż do końca XVIII stulecia. Mimo to pozostaje on dzisiaj mało znanym artystą, a jego ogromna spuścizna, rozproszona po różnych kolekcjach światowych, wciąż nie doczekała się monografii katalogu krytycznego. Podczas tej prelekcji chciałabym przybliżyć Państwu biografię i twórczość tego malarza, w tym podgatunki malarskie, którymi się zajmował, między innymi przedstawienia ptactwa domowego, do którego należy zamkowe dzieło. Moim celem nie jest bynajmniej całościowe podsumowanie twórczości Hundekutera, wciąż wymagającej gruntownego przebadania. Chciałabym natomiast omówić poszczególne aspekty, które moim zdaniem stanowią o wyjątkowości jego sztuki. Tytułem wstępu warto wspomnieć pochodzenie Melchiora, który reprezentował czwarte pokolenie w rodzinie malarzy wywodzących się z Flandrii. Jego dziad ze strony ojca, Gillis de Hundekuter, urodził się w Antwerpii, gdzie kształcił się początkowo u swojego ojca Klasa. Na przełomie wieków XVI i XVII Gillis wyemigrował do północnych Niderlandów. Przebywał tam w różnych miastach, m.in. w Utrechcie i Amsterdamie, gdzie został przewodniczącym Gildii Świętego Łukasza. Był to bardzo ważny okres dla rozwoju sztuki w tych rejonach. Wskutek prześladowań protestantów w południowych Niderlandach, które nastąpiły po objęciu tam władzy przez hiszpańskich Habsburgów, do prowincji północnych, czyli Niezależnej Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich, wyemigrowało wówczas wielu malarzy flamandzkich. Przyniosło to ze sobą dynamiczny rozwój rozmaitych gatunków malarskich, między innymi pejzażu, martwej natury i animalistyki, którymi zajmowali się malarze z rodziny Hundekuterów. Wymieniony Gillis de Hundekuter tworzył przede wszystkim leśne i wiejskie pejzaże wypełnione zwierzętami z elementami scen mitologicznych, biblijnych i rodzajowych. W jego twórczości widać głównie wpływy malarzy flamandzkiego pochodzenia, przede wszystkim Rolanda Saveraya, który zapoczątkował malarstwo animalistyczne w północnych Niderlandach w drugiej dekadzie XVII wieku. Urodzony w 1576 roku w Kortrijk, z powodów religijnych wyemigrował około 1585 roku przez Antwerpię do Haarlemu, a w 1591 roku osiadł w Amsterdamie. W latach 1604–1612 przebywał na dworze Rudolfa II w Pradze, gdzie w słynnej cesarskiej menażerii rysował i malował egzotyczne zwierzęta. Rozwinął gatunek pejzażu leśnego, wypełnionego podobiznami fantazyjnie zestawionych dzikich zwierząt i ptaków, ujętych w malowniczych kompozycjach, świadczących jednocześnie o botaniczno-zoologicznych zainteresowaniach światem flory i fauny. Jak wspomniałam, zarówno Saveray, jak i Gillis de Hundekuter często wybierali jako tematy swoich dzieł historie biblijne i mitologiczne, takie jak Rajski Ogród, Arka Noego czy Orfeusz grający na lirze zwierzętom, dające im okazję do ukazania różnorodności gatunków zwierząt. Tutaj widzimy na przykład ujętą na dalszym planie oświetloną jasno-błękitnym niebiańskim światłem arkę, do której zmierzają znajdujące się na całej powierzchni kompozycji różnorakie zwierzęta, zarówno hodowlane, jak i dzikie, w tym przedstawiciel wymarłego już gatunku egzotycznych ptaków dodo. Postać Noego ukazana jest na pierwszym planie, wyeksponowana mocnym światłem i odgrywa istotną rolę w całości kompozycji. Inaczej niż Saveray, biblijną historię rajskiego Edenu potraktował Gillis de Hundekuter. Na jego dziele postaci Adama i Ewy umieszczone są na dalszym planie, a rolę pierwszoplanowych protagonistów odgrywają zwierzęta. Kompozycję oparto na typowej dla baroku diagonali, prawą stronę w kompozycyjnym trójkącie wypełniają różne gatunki ssaków, zaś po lewej znajdują się głównie ptaki.
Co ważne, wszystkie zwierzęta odtworzono realistycznie, w charakterystycznym dla ich gatunku ubarwieniu i pozach. Odsunięcie na dalszy plan figur Adama i Ewy, określających temat dzieła, świadczy o tym, iż miało ono funkcjonować przede wszystkim jako dekoracyjne malowidło zachwycające bogactwem natury, zapewne zdobiące wnętrze pałacowe. Syn Hilisa, Gijsbert de Hondecoeter, urodził się w 1604 roku w Utrechcie, gdzie odbył nauki malarskie u swojego ojca i działał później zawodowo. Także i on malował pejzaże, w których skupiał się głównie na zwierzętach, w tym ptactwie dzikim i domowym. Dzieła Gijsberta utrzymane są w tradycji jego ojca Hilisa i Rolanda Saveraja, co widać m.in. na obrazie z Muzeum Boijmans van Beuningen w Rotterdamie. Z czasem odchodził on jednak w swojej twórczości od wymyślnych, fantazyjnych ujęć ogrodów rajskich z egzotycznymi gatunkami na rzecz przedstawień oddających lokalny klimat i rodzime odmiany zwierząt. Sceny z podobiznami ptaków, które zaczął tworzyć, utrzymane są w duchu popularnego wówczas w północnych Niderlandach realistycznego malarstwa rodzajowego i pejzażowego. Więcej uwagi niż jego poprzednicy zwracał Gijsbert na realistyczne oddanie upierzenia i pust ptaków, co widać na dziele z Rijksmuseum, na którym ukazał rodzime gęsi, czaplę oraz kaczki nad brzegiem rzeki. Choć krajobraz odgrywa tutaj najważniejszą rolę, wypełniając sporą część powierzchni dzieła, emanuje z niego również szczególna atencja artysty poświęcona podobiznom ptaków. Dzięki zręcznej aranżacji biegu rzeki i skarpy po lewej stronie malarzowi udało się zaznaczyć kierunek przemieszczania się ptaków w stronę wody, unikając przy tym sztywnego, nienaturalnego ustawienia w linii horyzontalnej, czy też nachodzenia na siebie ich sylwetek, zarazem tworząc naturalistyczne podobizny przedstawionych gatunków. Urodzony w Utrechcie w 1636 roku Melchior de Hondecoeter uczył się podstaw malarstwa w warsztacie swego ojca, pozostając tam aż do śmierci Gijsberta w 1653 roku. Nie wiadomo, czy już wówczas młody, 17-letni Melchior produkował samodzielne prace, nie są znane żadne jego dzieła datowane na ten okres. Niemniej twórczość ojca wywarła na Melchiorze z pewnością silny wpływ, czego świadectwem jest chociażby niniejsza scena z kaczkami, nawiązująca do malowidła Gijsberta. Obydwaj artyści umieścili scenę na tle panoramy. U Gijsberta zajmuje ona ponad połowę kompozycji, podczas gdy Melchior zredukował ją wyłącznie do niewielkiego fragmentu przy lewej krawędzi płótna. U tego ostatniego ptaki umieszczone są również na bliższym planie, dzięki czemu stają się one głównym tematem dzieła. Ponadto Melchior zastosował luźniejsze, swobodniejsze pociągnięcia pędzlem, co dodało przedstawionym ptakom żywotności. Główną różnicą w stosunku do obrazu Gijsberta jest wprowadzenie przez Melchiora interakcji pomiędzy ptakami, reagującymi na siebie nawzajem. Żywotność, dynamika, wzajemne oddziaływanie, a także elementy narracji w przedstawieniach ptaków Melchiora de Hondecoetera to właśnie cechy, które sprawiły, iż zyskał niezwykłą popularność wśród współczesnych kolekcjonerów, a uznanie dla jego innowacyjnej specjalizacji utrzymało się jeszcze w kolejnych stuleciach. Badacze szacują, iż twórczość Hondecoetera może liczyć ponad 200, być może niemal 250 obrazów. Określenie dokładnej liczby stanowi pewne wyzwanie ze względu na licznie występujące kopie, naśladownictwa zarówno z epoki, jak i późniejsze. Największa liczba prac Hondecoetera znajduje się dzisiaj w zbiorach Rijksmuseum w Amsterdamie, posiadającego aż 15 dzieł artysty, a pozostałe jego obrazy rozproszone są po wielu publicznych i prywatnych kolekcjach na świecie. Tak jak wspomniałam, do tej pory nie powstała niestety monografia ani katalog krytyczny spuścizny Hondecoetera. Prześledzenie ścieżki rozwoju stylistycznego i tematycznego, a także ustalenie chronologii jego prac stanowi spore wyzwanie. Znaczną liczbę dzieł artysta opatrzył sygnaturą, co jest niezwykle pomocne. Jednak na stosunkowo niewielu, najpewniej na około 40 obrazach, zamieścił także datowanie. Najrozsądniejszą i najefektywniejszą metodą wyczerpującego, na ile to możliwe przy obecnym stanie badań, przybliżenia twórczości Melchiora de Hondecoetera jest omówienie jej w podziale na 3 główne podgatunki,
którymi poświęcił się w swojej karierze malarskiej. Taki sposób opracowania twórczości Hondekutera zaproponowała Marietje Riken w ramach serii publikowanej przez Rijksmuseum w Amsterdamie w publikacji z 2008 roku, która będzie stanowiła bazę mojej prelekcji. Bardzo ogólnie spuściznę artysty można podzielić na 3 główne gatunki. Trofea myśliwskie z martwymi ptakami, ptactwo domowe czy też hodowlane oraz ptaki egzotyczne, najczęściej usytuowane w dekoracyjnych krajobrazach parkowych. 2 pierwszymi podgatunkami Hondekuter zajmował się przez cały okres swojej działalności, a ostatnią wymienioną tematykę, którą należy traktować w dużej mierze jako jego własną inwencję, rozwinął na późniejszym etapie kariery. Jak wspomniałam, pierwszy etap kształcenia artystycznego Melchior de Hondekuter odbył u swojego ojca w pracowni. Po śmierci Gijsberta, mając 17 lat, trafił do warsztatu wuja, męża siostry ojca, Jana Baptista Weynickxa, u którego kontynuował naukę wraz ze swoim kuzynem Janem Weynicksem, aż do śmierci mistrza w 1659 roku. Pochodzący z Amsterdamu Jan Baptist Weynicks działał w Utrechcie od 1649 roku. Po kilkuletnim pobycie w Italii w latach 1642–1647. Choć znany jest przede wszystkim ze swoich italianizujących pejzaży, takich jak tutaj prezentowany, w północnych Niderlandach był jednym z pierwszych malarzy, którzy poświęcili się tematyce martwych natur ze zwierzyną, powszechnych wcześniej głównie wśród artystów flamandzkich. Zarówno italianistyczny styl Weynickxa, jak i tematyka zwierzyny i trofeów myśliwskich inspirowała młodego Hondekutera. Jednym z 2 najwcześniejszych znanych obrazów Melchiora, jedynych datowanych na 1658 rok, czyli na okres, w którym artysta był jeszcze czynny w warsztacie wuja, jest scena z psem pilnującym martwej zwierzyny, w tym zająca i ptaków, leżących w otoczeniu sprzętu łowieckiego. Zarówno temat ubitej zwierzyny ukazanej w otoczeniu myśliwskiego ekwipunku, jak i szczekający pies, w tym wypadku w kierunku krążącej nieopodal w powietrzu kuropatwy, są ewidentnie zaczerpnięte przez młodego artystę z obrazów wuja. Do twórczości Weynickxa nawiązywał również później, tworząc już jako samodzielny artysta. Przykładowo na prezentowanych obrazach widać wiele elementów przejętych przez Hondekutera od Weynickxa. Są to przede wszystkim sam temat ubitej zwierzyny ukazanej w pobliżu atrybutów myśliwskich, a także schemat kompozycyjny z wykorzystanym w tle fragmentem italianizującego pejzażu, ciepłe oświetlenie i wyrafinowana ekspresyjna kolorystyka. Od Weynickxa odróżnia Hondekutera jednak swobodniejsza technika. Rozprowadzał on farbę najpierw szerszymi pociągnięciami, kładąc później laserunki delikatnie, lekkim pędzlem. W obrazach tych uderza także mistrzowskie operowanie światłem i wyjątkowa dbałość o realistyczne, wręcz iluzyjne oddanie różnych materii, zestawionych tak, by utworzyć malownicze kontrasty, na przykład puszystej, miękkiej sierści zająca czy też pierza ptaka wobec chłodnej, gładkiej kamiennej płyty. Indywidualne podejście do każdego dzieła, co widać po precyzyjnym, przemyślanym rozplanowaniu harmonijnej w efekcie kompozycji, nie stanęło Hondekuterowi na przeszkodzie, by wykorzystywać niektóre najwyraźniej sprawdzone elementy powielokroć. W przypadku niniejszych dzieł jest to motyw charakterystycznej kamiennej płyty obtłuczonej w narożniku. Jak wspomniałam, około 1659 roku Hondekuter przeprowadził się do Hagi, gdzie spędził około 4 lata. Początkowo pracował tam dla kolekcjonera sztuki Filemona Lisanta. W październiku 1659 roku dołączył do Bractwa Malarzy zwanego Confrerie Pictura. Nowi kandydaci na członków mieli obowiązek złożenia obrazu, który miał zawisnąć w głównej siedzibie stowarzyszenia. Ze źródeł archiwalnych wynika, że Hondekutera przyjęto po dostarczeniu obrazu marynistycznego. Dzieło to nie jest jednak znane, według niektórych badaczy nie wyszło spod pędzla Melchiora. Wiadomo z kolei, iż po 2 latach członkostwa artysta zamienił je na bardziej typową dla siebie scenę z 2 martwymi ptakami wiszącymi na tle białej ściany. Z tego opisu można wnioskować, iż chodzi o kompozycję podobną do prezentowanego tutaj wyobrażenia typu Trompe-l'œil.
z ubitym ptactwem zawieszonym na sznurze, zaczepionym na gwoździu, na tle iluzjonistycznej powierzchni, w tym wypadku niszy. Iluzjonistyczne sceny tego rodzaju Hondekuter malował też niekiedy na tle ściany lub drewnianej deski, tak jak na obrazie z droździkami i kwiczołem. Motyw zawieszonych na tle iluzyjnej powierzchni trofeów myśliwskich był znany Hondekuterowi zapewne jeszcze z okresu w warsztacie Weynickxa, w którego twórczości również można znaleźć tego typu wyobrażenia, na przykład prezentowane dzieło z Mauritshuis w Hadze. Pomimo mianowania na naczelnika Bractwa Haskich Malarzy, około 1662 roku Hondekuter opuścił Hagę i przeniósł się do Amsterdamu. Tam poślubił Suzannę Tradel i otrzymał obywatelstwo tego miasta. Mieszkał na Lauriergracht do końca swojego życia. Zmarł w 1695 roku. Po przeprowadzce do Amsterdamu temat iluzjonizmu nadal interesował Hondekutera, który zetknął się tam między innymi z twórczością Arta van Alsta, aktywnego w tym mieście od 1657 roku. Prace tego ostatniego, których przykłady znalazły się między innymi w zbiorach Melchiora, charakteryzuje wysoki poziom iluzjonizmu. Na prezentowanym obrazie z przedstawieniem martwego koguta i kury widzimy na przykład dwie muchy na białym piórze jednej z kur oraz w pobliżu kantu marmurowego stołu, sprawiające wrażenie prawdziwych owadów, które usiadły właśnie na powierzchni płótna. Tematyką, którą Melchior de Hondekuter zajmował się od początku aż do samego końca swojej kariery, były również przedstawienia ptactwa domowego. Tak jak wspominałam, z tematem tym Melchior zapoznał się już w warsztacie swojego ojca Gijsberta jeszcze w latach 50. XVII wieku. W tym okresie, do około połowy wieku, animalistyka nie funkcjonowała jeszcze w północnych Niderlandach jako samodzielny gatunek malarski, a wizerunki zwierząt domowych obecnych w lokalnych hodowlach, takich jak krowy, świnie, owce czy krowy, świnie, owce, pojawiały się na obrazach historycznych i pejzażach w formie sztafarzu, jako elementy dopełniające kompozycję. Od około 1650 roku artyści tacy jak Paulus Potter, Adrian van de Velde, Albert Cuyp czy Claes Berchem zaczęli uwzględniać w swoich pejzażach zwierzęta, w niektórych z nich traktowane na równi z krajobrazem lub też niekiedy jako główny temat przedstawienia, tak jak w przypadku prezentowanego dzieła Gijsberta de Hondekutera. Jak widzimy, wizerunki ukazanego ptactwa są raczej statyczne. Co ciekawe, już jedną z najwcześniejszych prac Hondekutera, datowaną na rok 1658, tak jak prezentowany wcześniej obraz z psem i trofeami myśliwskimi, cechuje odmienny charakter. Już na tym etapie jego kariery, przebywał wówczas jeszcze w warsztacie Weynickxa w Utrechcie, jego obrazy z ptactwem domowym wyróżnia zastosowana dynamika. Zarówno poza ukazanego centralnie koguta, skręcenie jego korpusu, przedstawienie go od tyłu, ujęcie go w trakcie ruchu, w momencie przestępowania z jednej nogi na drugą, z otwartym dziobem i główką zwróconymi w stronę kota, również pokazanego podczas wydawania jakichś dźwięków w stronę koguta, na którego patrzy, a także sam fakt wyłaniania się go spoza kadru wprowadzają do tej na pozór prostej, oczywistej sceny dużo ruchu i żywotności. Dynamizm i żywiołowość ptasich przedstawień zapewniły Hondekuterowi, tak jak było już wspomniane, szczególne uznanie wśród współczesnych. Ciekawym świadectwem w tym kontekście jest przede wszystkim biografia artysty napisana przez Arnolda Houbrakena, słynnego krytyka sztuki i historiografa, autora monumentalnego dzieła zawierającego żywoty najważniejszych XVII-wiecznych artystów niderlandzkich, zatytułowanego De Grote Schouwburg der Nederlandse Kunstschilders en Schilderessen, czyli Wielki Teatr Niderlandzkich Malarzy i Malarek, wydanego w latach 1718-1721. Wśród różnych informacji z życiorysu malarza, w tym także dotyczących życia prywatnego, jego usposobienia i charakteru, Houbraken wspomina, iż Hondekuter, i tutaj moje tłumaczenie cytatu, malował wszystkie rodzaje żywego ptactwa, przede wszystkim koguty i kury. Ponadto autor nadmienia, iż Melchior, tutaj jeszcze raz moje tłumaczenie, wyróżniał się w malowaniu wszelkiego rodzaju ptaków,
komentując, iż jako artysta przewyższał on swojego mistrza i ojca Gijsberta. Uznanie Houbraken'a dla twórczości Hondekutera podkreśla dodatkowo fakt, iż umieścił w jego biogramie fragment ody napisanej przez poetę Willema van der Hoevena dla uczczenia pamięci malarza, w której pisarz wychwalał go m.in. za umiejętność odtworzenia, tutaj znowu tłumaczenie cytatu, wszystkiego, co się porusza po firmamencie na skrzydłach. Interesujący jest również następujący fragment biografii Melchiora, znowu tłumaczenie. Mówi się o Hondekuterze, że wytresował pewnego koguta do tego stopnia, iż wystarczy go postawić przy sztaluce, a następnie przy pomocy małego malstoka, czy też laski malarskiej, skierować jego głowę w górę lub w dół, z ciałem zwróconym w lewo lub prawo, lub z trzepoczącymi skrzydłami, jakby poruszającego się do przodu, który następnie pozostawał w tej pozycji, dopóki jego pan, wstając, nie dał mu do zrozumienia, że na dany moment wysłużył już swój czas, pozując w ten sposób. Jak podkreśla wielu badaczy, historię tę należy raczej traktować jako anegdotę, aniżeli informację źródłową. Jest ona jednak wyrazem podziwu dla niezwykłej umiejętności Hondekutera do naturalistycznego odtwarzania malowanego przez niego ptactwa. Ostateczny dowód uznania dla artysty stanowi określenie go przez Houbraken'a na końcu jego biografii jako Feniksa w swojej sztuce. Nazwanie Hondekutera mianem ptaka symbolizującego odrodzenie wskazuje również na przypisaną mu rolę w kontekście rozwoju nowego gatunku malarskiego. Przedstawienia ptaków występujące do tej pory w formie martwej zdobyczy myśliwskiej bądź jako sztafaż uzupełniający pejzaże i sceny rodzajowe stały się dzięki Hondekuterowi niezwykle dekoracyjnymi, dynamicznymi wyobrażeniami życia ptaków w ich naturalnym otoczeniu. Choć tak jak wspomniałam, przedstawienia ptactwa domowego zajmowały Hondekutera od samego początku kariery, wydaje się, iż szczególnie intensywnie rozwinął ten typ przedstawień po przeprowadzce do Amsterdamu. Zastana tam niezwykle silna konkurencja wśród malarzy dodatkowo zmotywowała go do wyspecjalizowania się w swojej dziedzinie, w czym osiągnął wielki sukces. Potwierdza to nie tylko ogromna ilość wyprodukowanych przez niego dzieł, które znalazły swoich amatorów i na wolnym rynku, i wśród bezpośrednio zamawiających u artysty, ale także bardzo wysokie ceny, które osiągały dzieła Melchiora. Jednym z czynników odpowiadających za ogromny sukces Hondekutera była opracowana przez niego metoda pracy, pozwalająca mu na sprawną i efektywną produkcję zamówień. W pośmiertnym inwentarzu Hondekutera wymieniono 14 szkiców modeli, z których niestety większość nie jest dzisiaj znana badaczom. Niemniej zachowane studia olejne Hondekutera stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy o procesie twórczym malarza. Na niniejszym dziele, sprzedanym w 1997 roku przez Galerię Koller w Zurychu do kolekcji prywatnej, widzimy 10 różnych podobizn kacząt ukazanych na brązowym neutralnym tle. Uwagę zwraca szczególnie to, iż każdy z 10 ptaków ma indywidualne pod kątem zestawienia kolorystycznego upierzenie, a także ukazany jest podczas innej czynności, takiej jak czyszczenie piórek dziobem, dreptanie, drapanie się nóżką po głowie, a nawet nurkowanie. W przypadku kaczątka w prawym dolnym rogu, którego głowy nie widzimy. Kilka wizerunków kacząt z omawianego studium Melchior zestawił na przykład na obrazie z Mauritshuis w Hadze. Tutaj widzą Państwo całą kompozycję. Z kolei na niniejszym slajdzie pokazuję Państwu fragment obrazu z grupą kacząt, a wokół niego dla porównania poszczególne wizerunki aż 7 ptaków ze studium, które malarz wykorzystał na kompozycji z Haskiego Muzeum. Możemy zaobserwować, iż artysta powielał te ptaki praktycznie 1 do 1. Najciekawszym znanym obecnie studium olejnym Hondekutera jest prezentowane tutaj datowane na około 1665-1668, pozyskane w 2015 roku do zbiorów Rijksmuseum w Amsterdamie. Na szarym, neutralnym tle artysta umieścił tutaj 7 kurcząt, ukazanych w różnych pozach, kierunkach. Mają one różne upierzenie, 5 widać w całej postaci, zaś w przypadku 2 ujęte są wyłącznie ich główki. Obecność namalowanych tu kurcząt na niemal 90 obrazach mistrza
wskazuje, iż służyły mu one jako szablony czy też modele wielokrotnego użytku, które wykorzystywał tworząc kolejne kompozycje. Chciałabym pokazać teraz kilka przykładów obrazów, na których kurczęta ze szkicu występują w skali 1:1. Na tym slajdzie widzimy na przykład od lewej fragment amsterdamskiego studium olejnego z czarnym kurczęciem z pochyloną główką, najpewniej w trakcie wydziobywania ziaren z ziemi. Po środku widać identyczne kurcze na obrazie z Łazienek Królewskich, a po prawej tego samego ptaszka również na pracy Hondekutera ze zbiorów National Gallery w Londynie. Na tym slajdzie widzą Państwo kolejny przykład, tym razem siedzącego biało-czarnego kurczaka z główką zwróconą lekko w lewo. Znów po lewej widzimy ptaka ze studium, a po prawej jego powtórzenie na obrazie z muzeum w Glasgow. Co ciekawe, możemy zaobserwować, iż artysta nieco zmodyfikował wygląd upierzenia ptaszka stosownie do niższego stopnia oświetlenia go w ramach tej konkretnej kompozycji. Jednym z najczęściej powielanych kurcząt z amsterdamskiego studium jest czarny, biegnący kurczak z szeroko rozpostartymi skrzydełkami. Możemy go zobaczyć między innymi na obrazie z zamkowej kolekcji. Pokazuję tutaj fragment ze studium z Amsterdamu po lewej i detal z obrazu zamkowego po prawej. Czarny kurczem występuje także m.in. na obrazie z Łazienek, tutaj fragment widoczny po środku, czy też na dziełach z Rijksmuseum, obydwa przykłady po prawej, oraz wielu innych, również tych datowanych na późniejszy okres twórczości artysty. Niektóre z kurcząt ze studium z Rijksmuseum pojawiają się nawet na obrazach malowanych przez Hondekutera pod sam koniec jego kariery. Tutaj widzimy przykład z około 1685 roku. Jest to obraz tak zwany balustradowy, charakterystyczne przedstawienie, w którym malarz umieścił ptaki w obrębie balustrady, zazwyczaj marmurowej, tak jak w tym przypadku. Nietypowy podłużny format płótna świadczy o tym, iż powstało na specjalne zamówienie do dekoracji konkretnego wnętrza. Dzieło miało zapewne wisieć bardzo wysoko. Świadczy o tym zastosowany niski kąt widzenia, a także skierowany w dół wzrok większości ptaków. Jak widać, artysta ukazał na niniejszym dziele zarówno ptaki egzotyczne, w tym papugę arę, ale także dudka oraz ptaki domowe, wśród których także kurczęta ze studium amsterdamskiego, którego fragmenty pokazuję tutaj znów poniżej dla porównania. Fakt ciągłego uwzględniania tych samych praktycznie identycznych elementów kompozycji, w tym podobizn kurcząt czy też charakterystycznego fruwającego piórka na wciąż kolejnych malowidłach powstałych w przeciągu ponad 20 lat kariery Hondekutera, sugeruje, iż tego typu powracające elementy najprawdopodobniej traktował jako pewnego rodzaju znak towarowy czy znak rozpoznawczy, czy też wariant swoistej sygnatury. Porównywanie różnych dzieł artysty, ich obserwacja i zestawienie świadczy o tym, że studiów olejnych czy też szablonów wielokrotnego użytku Hondekuter musiał posiadać więcej. Warto przyjrzeć się w tym wypadku obrazowi zamkowemu i jego poszczególnym elementom. Tak jak pokazywałam, wizerunek czarnego kurczęcia z rozpostartymi skrzydłami jest tutaj wzięty ze studium olejnego z Amsterdamu, co pozwala nam też zakładać, iż zamkowy obraz powstał po około 1665 roku. Warto zwrócić również uwagę na postać brązowo-rudego kurczaka pochylonego w poszukiwaniu ziaren, ukazanego w profilu, wyłaniającego się spoza kadru, dzięki czemu stanowi ważny element dodający całej scenie dynamiki. Kurczak ten pojawia się na wielu innych kompozycjach artysty, również w pełnej krasie, m.in. na obrazie z Łazienek, tutaj po środku, czy też dziele z Rijksmuseum po prawej. Na niniejszym slajdzie mogą Państwo zobaczyć z kolei obraz z Muzeum w Glasgow, który z zamkowym dziełem łączy jeszcze więcej elementów. Na niniejszym zestawieniu widzimy, iż artysta powielał nie tylko pojedyncze ptaki, ale i całe grupy. Na górze widzą Państwo grupę dwóch gołębi, po lewej z obrazu z Glasgow, a po prawej z obrazu zamkowego. Z kolei na dole grupę dwóch rudobrązowych, czarnego i białego kurczęcia. Po lewej obraz z Glasgow, po prawej dzieło warszawskie. Bliską analogią dla obrazu zamkowego jest także obraz z muzeum w Montpellier.
z malowidłem warszawskim. Łączy go nie tylko zestawienie identycznych kurcząt i pary gołębi, z tym, że w nieco odmiennym ułożeniu, ale przede wszystkim postać białej kury ze schowanym w jej piórach żółtym kurczątkiem. Częste powielanie poszczególnych ptaków, bądź też grup ptaków, czy nawet większych fragmentów kompozycji, dzisiaj może się wydawać posunięciem, które ujmowało dziełom Hondekutera oryginalności. Niemniej w XVII wieku kopiowanie udanych kompozycji uwzględniających minimalne zmiany było akceptowalną, powszechną i często stosowaną praktyką malarzy. Cel takiego działania dobrze określa fragment słynnej książki Lof der Schilderkunst, czyli Pochwała dla sztuki malarstwa, autorstwa Philipsa Angela, wydanej w 1642 roku, będącej dzisiaj cennym źródłem i wykładnią teorii sztuki holenderskiej z połowy XVII wieku. Według Philipsa powtarzanie udanej kompozycji służyło, by, tutaj moje tłumaczenie cytatu, jej niedoskonałość bardziej zbliżać do doskonałości. Om sein Onvolmaaktheid tot een meerder volmaaktheid te brengen. Czyli jednym słowem pozwalała artyście wciąż na nowo udoskonalać swoje dzieło. Ponadto warto mieć też na uwadze pragmatyzm cechujący pracę niderlandzkich malarzy w XVII wieku. Powtórzenia tego typu stosowane w kolejnych kompozycjach były bowiem zabiegami mającymi również na celu usprawnienie i uproszczenie procesu produkcji dzieł. Silna konkurencja wśród XVII-wiecznych malarzy w północnych Niderlandach sprawiała, iż wielu z nich stosowało metody zwiększające skalę ich produkcji, kierowanej w dużej mierze na wolny rynek sztuki. Należy zakładać, iż właśnie tam trafiały dzieła Hondekutera mające poręczny, niezbyt duży rozmiar, niedatowane, będące kompilacją różnych, często powielanych motywów. Poza wyjątkową efektywnością procesu powstawania dzieł, sukces zapewniły Hondekuterowi również inne aspekty jego twórczości. Kilkakrotnie wspominałam już o wyróżniającej jego dzieła od prac poprzedników dynamizmie cechującym jego ptasie sceny. Nie chodzi tutaj tylko o zarejestrowany na jego obrazach ruch ukazywanych zwierząt lub odtworzenie w trakcie danej czynności. Niezwykłe na obrazach Hondekutera są przede wszystkim interakcje zachodzące między ptakami. Na przykład na obrazie z Rijksmuseum możemy zaobserwować, że postać indyka, groźnie spoglądającego na pawie, wywołuje u nich silną reakcję. Mają one otwarte dzioby skierowane ku indykowi, do którego zdają się przemawiać. Poruszenie jest także udziałem białej kury, czującej zagrożenie i próbującej zgromadzić swoje kurczęta wokół siebie. Indyki, przywiezione do Europy z Ameryki Północnej na początku XVI wieku, często pojawiały się na obrazach Hondekutera, tak samo jak i pawie, które również zostały sprowadzone do Europy we wcześniejszych stuleciach i były powszechnie gromadzone w menażeriach i ptaszarniach. Na obrazie znanym powszechnie jako Zagrożona kura widzimy z kolei, że to właśnie pawie wprowadzają niepokój do przedstawionej sceny. Samica pawia atakuje kurę i jej kurczęta, podczas gdy samiec pawia, którego postać dopiero wyłania się spoza kadru, spławia odlatującego gołębia. Ciekawym elementem są ukazane w oddali na dalekim planie dwa ptaki, mianowicie po lewej koronnik szary, czyli ptak z rodziny żurawiowatych, oraz po prawej kazuar hełmiasty. Dla porównania po prawej stronie pokazuję również współczesne fotografie tych gatunków ptaków, które potwierdzają wybitną rzetelność Hondekutera w oddaniu ich rzeczywistego wyglądu. Motywem, który Melchior często wykorzystywał jako element narracji i źródło dynamiki w swoich przedstawieniach, była walka pomiędzy ptakami. Na obrazie z Cleveland widzimy koguta w trakcie ataku na indyka. Ich dzioby już się niemal zetknęły, a dramaturgii dodaje przedstawieniu poza koguta, który rozpostarł szeroko skrzydła, by odepchnąć przeciwnika gotowymi do natarcia szponami. Innym przykładem jest datowany na 1673 rok obraz z kolekcji Louvru w Paryżu, ukazujący walkę orłów z kogutami i kurami. Jest to, zdaje się, jedno z najbardziej poruszających dzieł artysty. Jeden z orłów porwał już swoją ofiarę, drugi właśnie przymierza się do porwania koguta, kierując swój wzrok z kolei na kurę stającą w obronie otaczających ją kurcząt.
Dramaturgi dodają nie tylko ogromne wymiary płótna, lecz także niebo zasnute burzowymi chmurami i stosunkowo ciemna, ponura paleta barw. Wszystko wskazuje na to, że dzieło to powstało na specjalne zamówienie. Świadczy o tym zarówno jego ogromny rozmiar, jak i fakt, iż orły atakują tutaj drób, który nie należy do ich standardowego łupu, czyli ryb ptactwa wodnego i ssaków. Sugeruje to konkretne wytyczne od zlecającego, gdyż zwyczajowo Hondekuter ukazywał swoje ptaki w ich naturalnych pozach i podczas naturalnych dla ich gatunku czynności. W kontekście obrazów z walkami ptaków nie sposób pominąć malowidło ze zbiorów Mauritshuis w Hadze. Na pozór kolejna scena z ptasią potyczką, jest ona jednak szczególna, gdyż ujęty temat został zaczerpnięty z literatury. Ukazane starcie pomiędzy krukiem a kogutem w istocie jest interpretacją przysłowia brzmiącego pronken met andermans vieren, czyli ustroić się w cudze piórka. Przedstawiona tutaj historia bazuje na grafice ilustrującej wykładnię tego powiedzenia według poety Joosta van den Vondla w jego dziele zatytułowanym Den Gulden Winkel der Konstlivente Nederlanders z 1613 roku. Na wymienionej ilustracji przedstawiono kruka chodzącego i chwalącego się kolorowymi piórami, które nie należą do niego, zaś wokół niego ukazane są inne ptaki. Niektóre z nich podlatują do kruka, by zaatakować i przejąć ukradzione im piórka. Powyżej grafiki w dziele Vondla znajduje się wyjaśnienie morału brzmiące Leergierige leert hier aan een gesier de rafe dat gij u niet verheft in iemands anders have. Czyli dociekliwy uczy się tutaj na przykładzie wystrojonego kruka, że nie powinno się chwalić cudzym majątkiem. Hondekuter poddaje tę historię własnej interpretacji, przedstawia ją na nowy sposób, według własnej inwencji. Chcąc uczynić scenę bardziej żywiołową, stosuje dobrze mu znany motyw walki ptaków. Główna konfrontacja przebiega pomiędzy krukiem a kogutem, widzimy jednak, iż inne ptaki również angażują się w pozbawienie kruka piórek. Niektóre z nich dopiero się do niego zbliżają, na przykład nadlatujący z prawej strony gołąb, inne odlatują lub odchodzą już z odebranymi piórkami w dziobach. Całość składa się na niezwykle żywą scenę, dającą malarzowi zarazem okazję do ukazania niezwykłej różnorodności ptasich gatunków, m.in. kaczek, gęsi, gołębi, pawia, czapli siwej, sikorek i zięb. Motyw walczących ptaków idealnie wpisywał się w dążenie Hondekutera do tworzenia żywotnych przedstawień. Temat ten zaczerpnął od Franza Snijdersa, artysty działającego głównie w Antwerpii, jednego z pierwszych animalistów, tworzącego również martwe natury, sceny z trofeami myśliwskimi oraz targowe. Znany z niezwykłej różnorodności i innowacyjności w podejściu do martwej natury i animalistyki, kładł również nacisk na akcję i dynamizm w swoich malowidłach. Szczególnie te ostatnie aspekty musiały inspirować Hondekutera, posiadającego w swojej własnej kolekcji kilka dzieł Snijdersa. Innym tematem, który Hondekuter ewidentnie przejął od starszego pokolenia Snijdersa, było przedstawienie ptasiego koncertu. Scenę cechuje nie tylko wyjątkowy dynamizm spowodowany poruszeniem zgromadzonych ptaków, ale przede wszystkim ich różnorodność, umożliwiająca stworzenie niezwykle barwnej, dekoracyjnej sceny. To właśnie ta sposobność, pretekst do ukazania rozmaitych gatunków ptaków, była motywem do stworzenia własnej kompozycji o tematyce ptasiego koncertu, która pojawia się w twórczości Hondekutera kilkakrotnie. Na prezentowanym dziele widzimy między innymi jemiołuszkę w lewym górnym rogu, bogatkę po lewej stronie księgi z nutami, samicę zięby na gałęzi nad bogatką, kruka na pierwszym planie w cieniu po lewej, samca kaczki krzyżówki, sójkę na lewo od kaczki, sieweczkę obrożną i czajkę kolejno za sójką, a nad nimi jeszcze jera na gałęzi, dwie dymówki też na gałęzi i lecącą ziębę samca, a sowa to gatunek uszatki błotnej. Wspomniałam wcześniej, iż na stosunkowo niewielu dziełach Hondekuter umieścił datowanie.
Utrudnia to ustalenie chronologii prac i rozwoju jego stylu, szczególnie w obliczu wykorzystywania sprawdzonych motywów w ciągu całej kariery. Niemniej, bazując na dostępnych datowanych obrazach malarza i analizie stylistycznej, możemy zauważyć, iż w trakcie pobytu w Amsterdamie jego twórczość zaczęła się zmieniać. Pierwsza zmiana dotyczy otoczenia, w którym Hondecoeter przedstawiał swoje ptaki. Stosowane początkowo wiejskie podwórza zamieniają się z czasem w eleganckie krajobrazy parkowe. Na tło ptasich przedstawień składają się niewielkie wzgórza w stylu italianizującym lub niekiedy rzeczywiste istniejące tereny, tak jak w tym wypadku, oświetlone delikatnym, ciepłym światłem. Coraz częściej dostrzegamy również wyrafinowane elementy architektury, wymyślne wille, zbiorniki wodne, marmurowe balustrady, idylliczne parki, a także rzeźby czy wazy o klasycznej ornamentyce. Wykorzystywanie tego typu elementów zaczęło być powszechne w sztuce portretowej od około połowy lat 50. XVII wieku i przeniknęło również do innych gatunków malarskich, między innymi pejzażu. Widać to na przykład u Frédérica de Moucherona i scen rodzajowych, między innymi u artystów takich jak kuzyn Hondecoetera Jan Weenix. Stopniowa ewolucja dekoru rozpoczyna się u Hondecoetera u schyłku lat 60. XVII wieku. W tym czasie na jego obrazach coraz częściej zaczynają się również pojawiać egzotyczne gatunki ptaków, a ponadto artysta regularnie zaczyna używać wielkiego formatu płócien. Zarówno tematyka egzotycznych ptaków, jak i dekor oraz wymiary tych dzieł stanowią o ich niezwykłej dekoracyjności. Dzieła te wpisywały się w gusta nowo powstałej społeczności zamożnej elity Amsterdamu, w tym kupców, arystokracji oraz zarządzających i oficerów Zjednoczonej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Malowidła tego typu chętnie zamawiali do dekoracji swoich posiadłości w mieście oraz luksusowych rezydencji podmiejskich, urządzanych według najnowszych trendów. Podobizny egzotycznych ptaków stanowiły niezwykle malowniczy element wystroju wnętrz, a jednocześnie potwierdzenie statusu zamawiających. W XVII-wiecznych Niderlandach ptaki były wysoko cenione. Widziano w nich symbol zamożności i pozycji społecznej. W drugiej połowie wieku najwyżej sytuowani budowali menażerie i ptaszarnie, do których sprowadzali różne gatunki egzotycznych zwierząt. W ten sposób naśladowali dwory królewskie i arystokratyczne, które do tej pory miały wyłączny przywilej utrzymywania ogrodów zoologicznych. Choć nie każdy mógł sobie pozwolić na założenie własnej ptaszarni, zamówienie obrazu z wizerunkami egzotycznych gatunków ptaków pozwalało stworzyć w swoim domostwie pewną aurę luksusu. Egzotyczne ptaki na obrazach Hondecoetera pochodzą z różnych zakątków świata. Z oczywistych, estetycznych względów preferował on przedstawianie dużych i wielobarwnych gatunków. Często w ramach jednej kompozycji ukazywał ptaki, które w naturalnym środowisku nie miałyby możliwości spotkania się. Co ciekawe, na jego obrazach podziwiać można na przykład aż 3 gatunki ptaków z rodziny żurawi, zamieszkujące 3 różne kontynenty. Pierwszy to pokazywany już wcześniej żuraw koroniasty, inaczej koronnik szary, pochodzący z Afryki. Drugi to żuraw popielaty, czy też szary, zamieszkujący Eurazję. Tutaj widzą Państwo detal z pokazywanego na poprzednim slajdzie obrazu monachijskiego i współczesną fotografię tego ptaka dla porównania. Trzeci gatunek żurawia malowanego przez Hondecoetera to żuraw indyjski występujący w Azji i Australii. Na obrazie z Nowego Jorku widoczny jest częściowo przy lewej krawędzi płótna. Tutaj także pokazuję współczesne zdjęcie do porównania. Warto zwrócić także uwagę na scenkę rozgrywającą się w obrębie prawego dolnego rogu kompozycji. Widzimy tutaj afrykańskiego koczkodana z białym noskiem zwróconego w stronę wiewiórki. Obydwa zwierzątka dobrały się do egzotycznych owoców zgromadzonych przy krawędzi płótna, co spotkało się, jak widać, z dużym niezadowoleniem krzyczącej na nie samicy pawia. W ostatniej ćwierci XVII wieku niezwykle popularne w kontekście dekorowania posiadłości stało się traktowanie wnętrza jako jednolitego zespołu. Wszystkie elementy, w tym obrazy, meble oraz inne wyposażenie, miały pasować do siebie kolorystycznie i stylistycznie.
Malowidła zamawiano wówczas w konkretnych, często ogromnych rozmiarach, aby wypełniały powierzchnię całej ściany, czy też wisiały nad kominkiem lub jako supraporty. Obrazy z ptactwem Hondecoetera świetnie nadawały się do tej roli. Niestety, na skutek zmian gustów w ciągu późniejszych stuleci, żadne oryginalnie urządzone malowidłami Hondecoetera pomieszczenie nie zachowało się. Warto wspomnieć jednak widoczne tutaj dwa obrazy artysty, znajdujące się dzisiaj w XVII-wiecznej rezydencji Belton House w Lincolnshire w Anglii. Choć nie były pierwotnie przeznaczone do tego konkretnego pałacu, ich charakter, wymiary oraz miejsce i sposób ekspozycji dają dobre wyobrażenie o tym, jak w czasach Hondecoetera wykorzystywano tego typu dzieła. Tutaj pokazuję Państwu zdjęcie pomieszczenia, w którym eksponowane są obydwa dzieła w Belton House. Widzimy na nim umieszczony nad kominkiem obraz autorstwa Jana Weynickxa i dzieła Hondecoetera eksponowane są po jego obu stronach. Choć wielkoformatowe, dekoracyjne dzieła Hondecoetera powstawały na specjalne zlecenia, ich późniejsze przemieszczenia sprawiły, iż w większości przypadków nie zachowały się informacje na temat pierwotnych zamawiających. Wyjątek stanowi sygnowany przez Hondecoetera obraz z portretem młodej Anny Reinst, córki amsterdamskiego patrycjusza Johanna Reinsta. Ukazano ją tutaj przy marmurowej balustradzie w otoczeniu pawia i innych pięknych ptaków na tle zidentyfikowanego zamku Drakestein, usytuowanego w dzielnicy Barn niedaleko Utrechtu. Znany jest również zleceniodawca niniejszego obrazu, na którym w tle rozpoznać można willę podmiejską Hause Driemont w Weisper-Karspel. Jej właściciel, amsterdamski cukiernik i kupiec Adolf Fischer, zamówił do swojej posiadłości 3 wielkoformatowe płótna Hondecoetera. Rezydencja zaprojektowana przez Philipsa Wingbonesa stała się jego własnością w 1671 roku poprzez zawarcie małżeństwa z Anną van Pelt. Z inwentarza nieruchomości wynika, iż Fischer był wielkim miłośnikiem sztuki Hondecoetera. W jego posiadaniu znajdowały się zarówno pojedyncze obrazy gabinetowe mistrza, jak i malowidła ścienne i plafonowe jego autorstwa. Zwieńczeniem popularności Hondecoetera potwierdzającym jego wysoką pozycję było zlecenie, które otrzymał od stadthaudera Wilhelma III Orańskiego. Kiedy władca objął tę pozycję w 1672 roku, zatrudnił grupę malarzy do stworzenia dekoracji kilku jego siedzib. Wielu z nich należało do haskiego Bractwa Pictura, przez które najprawdopodobniej ustanowiono również kontakt z Hondecoeterem. Pierwsze zamówienie dotyczyło dekoracji do myśliwskiej rezydencji Honselaersdijk, którą Wilhelm zaczął urządzać w 1677 roku, kiedy poślubił Marię Stuart. Zamówił wówczas kilka obrazów u Hondecoetera, co potwierdza rachunek z 1680 roku, według którego malarz otrzymał za to zlecenie ogromną sumę 1585 funtów. Pomimo tak wysokiej kwoty, zadziwiające jest, że około 15 lat później artysta zmarł, zostawiając po sobie spore długi, o czym świadczy akceptacja jego majątku przez jego córkę pod warunkiem beneficium inventarii. Co ciekawe, w inwentarzu rezydencji Honselaersdijk z 1694 roku nie wymieniono żadnych obrazów Hondecoetera. Nie wiemy też w związku z tym dokładnie, które z nich tam się znajdowały. Częstą praktyką było za to przemieszczanie obrazów pomiędzy różnymi siedzibami władcy, możliwe więc, iż tak właśnie było w przypadku dzieł Hondecoetera. Z pamiętników podróży szwedzkiego architekta Nikodemusa Tessina młodszego wynika, iż w posiadłości Honselaersdijk stadthauder miał swoją menażerię. Być może to właśnie ona jest przedstawiona na obrazie Hondecoetera znajdującym się dzisiaj w Mauritshuis w Hadze. Drugie zamówienie dworu orańskiego złożone u Hondecoetera dotyczyło budowanego przez Wilhelma III pałacu Soestdijk. Zaprojektowany przez architekta Maurica Potsta, powstawał w latach 1674-1678.
Do głównego holu władca zamówił u Hondekutera 2 wielkoformatowe kompozycje z trofeami myśliwskimi. Ich nietypowy wymiar związany jest z miejscem eksponowania w niszy. Temat trofeów myśliwskich nawiązuje do funkcji pałacu Soestdijk. Na obu obrazach widzimy łupy oraz akcesoria do polowania, m.in. torbę, klatkę i sieci myśliwskie. Na obrazie po lewej siedząca centralnie na pniu drzewa sroka przygląda się z rozchylonym dziobem torbie myśliwskiej. Z kolei na obrazie po prawej, poza martwymi łupami, bohaterami przedstawienia są również 2 żywe pawie. Samica siedzi na balustradzie, a samiec właśnie wyłania się zza niej i otwiera dziób, zupełnie jak sroka na poprzednim malowidle. W oddali, na tle arkadyjskiego pejzażu, widać również przechadzającego się indyka. Uwagę zwraca również ukazana centralnie sporej wielkości kamienna urna umieszczona na balustradzie, z której wyrasta drzewko pomarańczowe nawiązujące do Wilhelma Orańskiego. Charakterystyczne dla Hondekutera jest skomponowanie martwych i żywych ptaków w ramach jednej sceny, usytuowanej na tle parkowego krajobrazu. Artysta ewidentnie skompilował tutaj opanowane przez siebie do perfekcji elementy, by dać wyraz swoich największych kompetencji. Ostatnie zamówienie Wilhelma Orańskiego u Hondekutera dotyczyło dekoracji pałacu Het Loo w Apeldoorn, który miał mu służyć jako letnia rezydencja. Z inwentarzy rezydencji wynika, iż nad jednym z kominków znajdował się tam m.in. obraz z ptakami Hondekutera. Najprawdopodobniej chodzi o dzieło znane dziś jako unoszące się piórko. Na tle parku, tuż przy basenie, widzimy tutaj zgromadzenie egzotycznych ptaków, które Hondekuter najprawdopodobniej widział w jednej z ptaszarni należących do Stadthaudera, znajdujących się zresztą na terenie pałacu. Na pierwszym planie przedstawił pelikana, w wodzie różne gatunki kaczek, po lewej również kazuara, flaminga oraz afrykańskiego koronnika szarego. W obrębie rezydencji Het Loo znajdowało się wiele naturalnych zbiorników wodnych, co tworzyło idealne warunki do budowania fontan i innych imponujących basenów w pałacowych ogrodach. Otoczenie ukazane na niniejszym obrazie inspirowane jest zapewne tymi konkretnymi terenami pałacowymi. Kolejny obraz Hondekutera, który powstał do dekoracji pałacu Het Loo, to tak zwana menażeria, pełniąca funkcję supraporty nad drzwiami do prywatnych apartamentów władcy. Przedstawione są tutaj m.in. 2 pochodzące z Ameryki Środkowej małpki gatunku Saimiri, 2 białe papugi kakadu złotoczube, występujące naturalnie w rejonach Australii i Nowej Gwinei, papuga popielata, zwana również szarą lub żako większą, wywodząca się z Afryki, oraz widoczna na samym dole kompozycji na balustradzie papuga zwana damą czerwonobrzuchą, zamieszkującą tereny Indonezji. Ukazane gatunki występowały najpewniej w ptaszarniach Wilhelma III, a zamówienie tego typu malowidła musiało być oczywistym przekazem dla odwiedzających pałac gości, potwierdzającym status i władzę Stadthaudera. Poza niezwykle malowniczym upierzeniu przedstawionych tutaj ptaków uwagę zwraca pięknie oddana draperia rozłożonego przy prawym dolnym rogu fragmentu tapiserii, opadającej na marmurową balustradę, sprawiająca niemal wrażenie wychodzenia poza lico obrazu. Na zakończenie wrócę jeszcze na chwilę do obrazu Hondekutera ze zbiorów zamku. Wygłoszona przeze mnie prelekcja nie wyczerpuje wszystkich wątków zamkowych, wszystkich wątków związanych ze sztuką Melchiora de Hondekutera. Mam nadzieję, że kilka tematów, które poruszyłam, wzbudziło Państwa ciekawość do odwiedzenia naszej ekspozycji i przyjrzenia się z bliska zamkowemu obrazowi oraz, że będzie jeszcze okazja do pogłębienia różnych zagadnień związanych z twórczością Rafaela wśród malarzy ptaków. Dziękuję za uwagę.